Czy zdajecie sobie sprawę, że gwiazd we wszechświecie jest znacznie więcej niż ziaren piasku na wszystkich plażach Ziemi? Wydaje, że Ziemia to jest coś płaskiego. Tak jakbyś chciał reperować dach bez odpowiednich fundamentów, a ten fundament jest w tobie. Żeby ją przelecieć całą wzdłuż, potrzebnych jest 100 000 lat świetlnych. Taka Ziemia, jaka nam się marzy, istnieje tutaj, już na Ziemi, bo Po to ją sobie wybraliśmy, bo taka nam się wymarzyła. w moim życiu nie ma szczęścia, albo nie znam czegoś takiego jak szczęście. Ziemia porusza się dokładnie 107 000 km na godzinę. Zachodzi podejrzenie, że w przeciągu tam kilku najbliższych miliardów lat dojdzie do zderzenia naszej galaktyki z galaktyką Andromedy. Dobra, kochani, zaczynamy. Dzisiejszy temat. Chcieliśmy porozmawiać trochę o wszechświecie. Tutaj na samym zdjęciu tutaj takie malutkie widać, ja wam zaraz pokażę. Takie maciupeńkie. To Takie- takie najmniejsze, którego nie widać. To jest słoneczko nasze. To jest nasze słoneczko, tak, to ledwo tutaj widoczne. I takie do was pytanie, czy zdajecie sobie sprawę, że gwiazd we wszechświecie jest znacznie więcej niż ziaren piasku na wszystkich plażach Ziemi? To jest... Dzisiaj będzie o skali, więc będziemy tutaj różnych tutaj skal się podejmowali. Porównań, dużo liczby będzie, więc weźcie, bierzcie długopisy, otwórzcie swoje umysły i bądźcie skoncentrowani, ponieważ te wielkości, które będziemy tutaj podawali, mogą niektórych wyrwać z butów. Mnie dzisiaj parę razy wyrwały, mimo że to wiem i większość z was pewnie też to wie, aczkolwiek Pozwalam ci się śmiać, tak jak dzisiaj się śmiałeś. Aczkolwiek wiedzieć to jedno, a mieć tego świadomość taką na co dzień, to drugie. I chciałem wam też na drugim slajdzie pokazać, to tutaj będzie. Na drugim slajdzie pokażemy wielkość naszej galaktyki, czyli Drogi Mlecznej. Ona jest taka tyciusia, a największa znana galaktyka na świecie jest tej wielkości. My zaraz do tych porównań wrócimy. Chciałem tylko tak na samym wstępie tutaj, żebyście mieli taką perspektywę, złapali. Nasza Droga Mleczna ma 100 000, długość jej jest 100 000 lat świetlnych, aczkolwiek jak widzicie nie jest największa. Jest po prostu jedną z milionów różnych galaktyk. W naszym, tym najbliższym takim klastrze jest też galaktyka Andromedy, która jest dużo większa, a jak widzicie największa z galaktyk ma 6 milionów lat świetlnych, czyli jest kilkadziesiąt razy większa od naszej Drogi Mlecznej. Ale jak to się wszystko zaczęło? Może od początku. Kurczę, tutaj, już tutaj. Okej, dobra. Zaczęło się wszystko, tak naprawdę wyklarowało się w roku 2003. Tutaj, kiedy teleskop Hubble'a wycelowano w teoretycznie pustą przestrzeń w naszym wszechświecie. Było jedno z wielu czarnych, pustych miejsc i astronomowie postanowili teleskop Hubble'a wycelować i zobaczyć, czy coś tam będzie. I tak widzicie tutaj taki wyrywek. Może nie czy będzie, tylko czy znajdą. Czy coś znajdą, dokładnie. I został tutaj ten punkcik, tutaj widzicie po lewej stronie, taki wycinek. Teleskop Hubble'a przez 270 godzin, czyli ponad 10 dni zbierał światło z tego wydawało się pustego miejsca i co astronomowie odkryli? Odkryli to zdjęcie, które widzicie po swojej prawej stronie, na którym jest, jak to oni opisują, 15 000 galaktyk. Nie gwiazd, galaktyk. 15 000 galaktyk. Tu widać, że Zaraz pokażemy, jak wygląda galaktyka. Każda z tych kropeczek pojedynczych, tutaj większych lub mniejszych, to jest osobna galaktyka. I co to pokazuje? To tak naprawdę wszystko zmieniło od tego momentu, ponieważ musicie wiedzieć, że skoro na tym takim malutkim jednym wycinku jest 15 000 galaktyk, to tutaj obok jest kolejne 15 000 galaktyk i wszędzie są dziesiątki tysięcy galaktyk. Za tymi galaktykami też są kolejne galaktyki. I to są galaktyki
tak jak my tu widzimy na tym wcześniejszym zdjęciu, takie jak nasza, to nie są, znaczy niektóre są większe, niektóre są mniejsze, nie ma to znaczenia, aczkolwiek jest tego sporo. I musicie wiedzieć, że każda z takich galaktyk zawiera setki miliardów gwiazd. Wokół każdej takiej z tych gwiazd krążą planety. Więc to są tak naprawdę całe wszechświaty, które wcale nie muszą się różnić od naszego. Że to może być wszystko inaczej, aczkolwiek ten punkt odniesienia, gdzie zaraz też będziemy przychodzili trochę, zejdziemy z tej skali, będziemy trochę wyżej wychodzili, pokazuje, jak cały wszechświat jest ogromny, jak my jesteśmy mali w perspektywie tych wszystkich galaktyk i jakie nieograniczone możliwości są tak naprawdę i przed nami, i przede wszystkim pokazujące, kim tak naprawdę też jesteśmy. Kinga napisała, że gdzieś tam istnieje taka ziemia, jak nam się marzy. Wspaniała. Taka ziemia, jaka nam się marzy, istnieje tutaj, już na ziemi, bo... Po to ją sobie wybraliśmy, bo taka nam się wymarzyła. Dokładnie. I to nie chodzi, żeby szukać, bo to jest bardzo dobre pytanie, bo to dużo filmów jest tego typu, że ludzkość szuka gdzieś jakiejś lepszej planety, ją czasami już powiedzmy życie na Ziemi już nie jest do wytrzymania i szukają innej planety gdzie indziej, ale to jest trochę tak jak z naszymi poszukiwaniami, że ciągle szukamy szczęścia wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinniśmy. I to jest takie odwieczne szukanie gdzie indziej, że wszędzie lepiej, gdzie nas nie ma. Takie myślenie, a tak nie jest, bo jedynie tą lepszą ziemię i to lepsze życie możemy znaleźć w sobie. Jeżeli tylko poprzez zwrócenie się ku sobie i poprzez odnalezienie tego szczęścia w tych najdrobniejszych rzeczach i poprzez odnalezienie szczęścia w bieżącym takim naszym codziennym życiu, od samego otwarcia oczu rano, zauważanie takich rzeczy powoduje, że zaczynamy ten raj na ziemi tworzyć, bo on może być tylko tutaj, on nigdy nie będzie gdzie indziej, on może być tylko tutaj. Jeżeli go tutaj nie znajdziemy, tego nie znajdziemy nigdzie. No właśnie, znajdziemy. Generalnie my tutaj nie przyszliśmy po to, żeby zbawiać światy albo mieć jakieś niewyobrażalne cele, bo każdy z nas, znaczy może nie każdy, ale na początku tego rozwoju duchowego, czyli poznania siebie, większość z nas ma takie poczucie, że nie spełnia swojej misji, nie robi czegoś wyjątkowego. Ma nudne życie, chodzi do roboty, wraca do domu, sprząta, opiekuje się dziećmi i to jest takie miałkie i byle jakie. Ale właśnie po tutaj przyszliśmy. Nie przyszliśmy tutaj, nie wiem, pisać wielkich traktatów, tworzyć wynalazków, czy zbawiać ludzi. Nie po to tu jesteśmy. Jeżeli mamy taką fantazję i to lubimy, to róbmy. Ale nie potrzebujemy tego robić, żeby życie miało sens, bo sens jest w tym, co robimy w każdej sekundzie. Po to tutaj przyszliśmy. My tę koncepcję oczywiście rozwijamy jeszcze w innych miejscach. Tutaj tylko tak rzucimy, zwłaszcza dla tych, którzy są pierwszy raz z nami, żeby też poczuli, że tak powiem, klimat. Dokładnie. I tutaj jeszcze wrócę do tego wycinka, że zobaczcie, że tutaj wszędzie, gdzie by tego teleskopu nie skierować, to wszędzie będą kolejne tysiące i dziesiątki tysięcy galaktyk. Teraz jest wypuszczany, nie wiem, czy już go wypuścili, czy dopiero będą go wypuszczali, nazywa się Nancy Grace Roman Space Telescope, który będzie miał zasięg 100 razy większy niż teleskop Hubble'a, więc to też się możecie domyślać, jakich teraz naukowcy będą dokonywali odkryć. Poszerzy się ich świadomość zdecydowanie. To jest nasz Układ Słoneczny, tak pokrótce mówiąc. I to jest taki wycinek ze wszechświata, słuchajcie. Będziemy się chcieli teraz odnieść do całej perspektywy. Czyli tu mamy nasz Układ Słoneczny, jest Ziemia, jest Słońce, są różne planety i tak dalej, i tak dalej. Tu jest natomiast nasza galaktyka, gdzie w tej naszej galaktyce tutaj ta czerwona kropeczka to my się znajdujemy, czyli nasz Układ Słoneczny jest w tej galaktyce. Tutaj trochę może liczby podamy. Średnica drogi mlecznej, czyli od jednego końca do drugiego, żeby ją przelecieć całą wzdłuż, potrzebnych jest 100 tysięcy lat świetlnych. 100 tysięcy lat świetlnych to jest całkiem duża odległość. Ja może wam to
trochę wytłumaczę, może uproszczę, albo domyślam się, że niekoniecznie to będzie uproszczenie. Żeby to sobie uzmysłowić, jaka to jest odległość, to nasza Ziemia, bo też się nam wydaje, że Ziemia no to jest coś płaskiego, coś co... Dla niektórych płaskie. Dla niektórych tak, co się nie rusza, to co stoi w miejscu. Natomiast nasza Ziemia cały czas jest tak naprawdę w wielkim pędzie, nie dość, że się obraca dookoła własnej osi, to jeszcze się obraca wokół Słońca i ona się obraca wokół Słońca lecąc z prędkością ponad 100 000 km na godzinę. 100 000 km na godzinę to jest całkiem duża prędkość, pewnie jak zauważycie. I czym jest rok świetlny? Zgadnijcie, ile Ziemia potrzebuje lat, żeby przebyć odległość równą 1 rokowi świetlnemu. Ziemia porusza się dokładnie 107 000 km na godzinę i wokół Słońca. Możecie googlować. Jak zdążycie. Dobra. Ja wam ułatwię temat. Żeby przebyć drogę równą 1 rokowi, czy roku. Żeby drogę trwającą 1 rok świetlny. Lepiej, 1 rok świetlny. Ziemia potrzebuje... Poruszając się z prędkością 107 000 km na godzinę, dokładnie. Potrzebuje ponad 10 000 lat. 10 064 dokładnie. Dokładnie, żeby 1 rok świetlny przebyć, lecąc z prędkością 100 000 km na sekundę. 1 rok Czyli świetlny. A nasza galaktyka ma 100 000 lat świetlnych. To już widzicie tą skalę, jaki to jest ogrom tego. Mam nadzieję, że to czujecie. Ale to też jeszcze nie jest koniec, ponieważ nasza galaktyka znajduje się w grupie lokalnych galaktyk. I jak tu widzicie, jest galaktyka Drogi Mlecznej, to jedna z większych galaktyk w naszym układzie, to jest galaktyka Andromedy i tak dalej, i tak dalej. Tak, naokoło jest dużo więcej, znaczy jest sporo mniejszych galaktyk niż nasza Droga Mleczna. W całej naszej galaktyce mówią, że jest ponad 300 miliardów gwiazd. Więc... To dużo. Ja już w ogóle tracę skalę, nie? Bo u mnie w głowie to się, że tak powiem, na milionie kończy, że tak powiem, skala, nie? Tam jeszcze 10 milionów jestem w stanie sobie wyobrazić, tak ilościowo, no bo wiecie, bo to są często po prostu cyferki na papierkach, nie? Tak sobie myślę, że 10 milionów sztuk mogłabym sobie wyobrazić, a potem to już jest abstrakcja. No właśnie, bo ciężko nam odnieść się w rzeczywistości, bo nie mamy nigdy rzeczy w takich ilościach, które moglibyśmy spojrzeć na nie i powiedzieć, że mieliśmy czegoś 10 miliardów, prawda? Aczkolwiek tak, nasza galaktyka, czyli Droga Mleczna, i w naszym najbliższym sąsiedztwie znajdują się małe galaktyki. I to są galaktyki tak zwane satelitarne, które one się utrzymują w tym naszym polu grawitacyjnym. Tak jak wspomniałem, najbliższa duża galaktyka to jest Andromeda. Zachodzi podejrzenie, że w przeciągu tam kilku najbliższych miliardów lat dojdzie do zderzenia naszej galaktyki z galaktyką Andromedy, no ale raczej tego nie doczekamy. Znaczy pewnie doczekamy, bo być może, że tak powiem, nie odejdziemy z tego świata, tak. Będziemy dalej tam i tak jak wspomniałem, przyjmuje się, że w galaktyce Drogi Mlecznej jest między 200 a 400 miliardów gwiazd, a w galaktyce Andromedy jest ich nawet trylion, czyli to też jest gdzieś tam kilka razy... Kolejna abstrakcja, nie? Tak. I odległość między naszą galaktyką Drogi Mlecznej a Andromedy to jest 2,5 miliona lat świetlnych. Czyli nasza galaktyka 100 000 lat świetlnych, co jest niewyobrażalną wielkością, a odległość między naszymi galaktykami to jest 2,5 miliona lat świetlnych. Natomiast tutaj, jak widzicie, ten obszar cały to jest około 5 milionów lat świetlnych jest ten... Tak, czyli ten walec zaznaczony, ten walec, tak. Odległość od jednego brzegu do drugiego brzegu to jest 5 milionów lat świetlnych. Tak, tutaj Aisha powiedział, że im dłużej jesteśmy w kosmosie, tym wolniej czas płynie na Ziemi. Widziałem takie porównanie, które mówi, że w perspektywie wszechświata to całe życie na Ziemi do tej pory to jest jak 17 minut w perspektywie wszechświata, gdzieś tak plus minus. Także ten czas u nas też jest trochę, to jest może nie trochę, ale on jest taki lokalny. We wszechświecie ten czas już tak nie istnieje i tak się nie liczy jak u nas na Ziemi, ale to jest też temat na całkiem inną rozmowę. Czyli tak, mamy grupę lokalnych galaktyk,
ten obszar to jest 5 milionów lat świetlnych i wchodzimy teraz w supergromady. Tak, te grupy lokalnych galaktyk łączą się w supergromady. Nasza galaktyka znajduje się w supergromadzie Panny. Ciekawe, nie? Tutaj każda z tych plamek to są setki miliardów, a nawet tryliony gwiazd kolejnych. Czyli i przede wszystkim też galaktyk, bo tu się łączą całe galaktyki. I średnica tutaj już tego to jest 150 milionów lat świetlnych. Średnica tej supergromady. Następnie są jeszcze sąsiednie supergromady. Czyli tutaj nasza supergromada z kolei znowu jest taką plamką nic nieistotną, nic nieznaczącą, bo tych supergromad, jak widzicie, jest całkiem sporo. Następnie jest cały widziany wszechświat, gdzie te supergromady z kolei są takim kolejnym punkcikiem, czyli znowu ta skala się zwiększa i znowu wszystko się zmienia. Tak, czyli jeden punkcik, jedna kropeczka to jest supergromada Panny, czy w Pannie, czyli kumulacja wszystkich gromad w naszej najbliższej okolicy. I słuchajcie, i ten ostatni walec to jest znany nam wszechświat. To jest to, co nasi naukowcy potrafili zobaczyć, do czego dojść. Czyli to są tak zwane granice obserwowalnego wszechświata, czyli tego wszechświata, który oni zaobserwowali. I oni tu mówią o wielkościach rzędu 13 do 14 miliardów lat świetlnych, z tym, że ten obszar cały czas się powiększa, ponieważ co to znaczy 13-14 miliardów lat świetlnych? To znaczy, że ten obraz sprzed 13-14 miliardów lat dopiero do nas dotarł, a my nie wiemy, co jest dalej za nim jeszcze, bo on może jeszcze lecieć, do nas po prostu ten obraz jeszcze nie doleciał. I mówi się, że cały wszechświat, ten, który jest, to może być nawet ta wielkość, czyli to jest do 23 potęgi, czyli 10 do 23 potęgi razy ta wielkość, to może być cały też nasz widzialny wszechświat. Mało tego tak naprawdę. Istnieje coś takiego jak teoria strun, o której może będziemy mówili trochę więcej następnym razem, bo dzisiaj już czasu nie starczy, która mówi o multiversie, czyli że tych wszechświatów to nie jest, że to jest jeden wszechświat, tych wszechświatów jest wiele. I taki na przykład cały wszechświat nasz jeden widzialny to może być jednym z tysięcy lub z milionów innych wszechświatów. Więc sami widzicie, że ta skala jest całkiem duża. Ja zresztą zaraz wam pokażę, może uda mi się otworzyć stronę, która też to bardzo fajnie obrazuje, dokładnie jak to wygląda. Aczkolwiek tu się zaczynają nasuwać pytania, że skoro to wszystko jest takie wielkie i takie olbrzymie, a tak naprawdę jeszcze 200 lat temu byliśmy nauczani, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata, no to trochę jak widać nie do końca tak jest. A może jest? A może jest. Taka maleńka wysepka, na której żyją tacy mali ludzie. Nie? Gdzieś tam w internecie znaleźliśmy taki cytat, to jest cytat jednego, zacytuję jednego z internautów, którzy skomentowali, że no właśnie, tyle gwiazd we wszechświecie zostało stworzonych, takie wielkie galaktyki, a musisz prosić biskupa, żeby pozwolić jeść mięso w piątek. Dokładnie. I teraz zobaczcie też na skalę tych naszych problemów i na to, co nam się wydaje takie ważne, że i te wszystkie protesty, podatki i różne rzeczy, które sobie wymyślamy, a tak naprawdę w perspektywie wszechświata to jest, wiecie, no, my jesteśmy niewidocznym punktem, gdzieś tam w ogóle zupełnie, można powiedzieć, nieistotnym, aczkolwiek mimo wszystko kluczowym, ale niewidzialnym wręcz. I też takie z matematycznego punktu widzenia mówienie, że na przykład zastanawianie się w ogóle, czy istnieje życie gdzieś inne we wszechświecie, to z matematycznego punktu widzenia jest niemożliwe, żeby nie istniało. Nie jest prawdopodobne. Jak podstawimy pod wzory prawdopodobieństwa, to nie jest możliwe, żeby w takiej ilości
tryliardów planet, miliardów galaktyk i tak dalej, żeby nie rozwinęło się życie. I musicie wiedzieć, że tam życie jest. I tam życia są całkiem inne niż u nas. I tam mogą być całkiem inne prawa fizyki. Tam może na przykład czas lecieć w tył. Tam mogą mieć trójkątne słońca albo fioletowe księżyce i tak dalej, i tak dalej. Tam mogą na przykład zamiast powietrzem to oddychać ołowiem. I by do nas oni przylecieli i powiedzieli, co wy, oddychacie powietrzem? Jak to? Mówi, przecież powietrze jest trujące, my oddychamy ołowiem na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że filmy typu na przykład Gwiezdne Wojny dobrze w pewnym stopniu oddają tego, jak mnogość ras różnych może we wszechświecie stępować. No bo to, że my akurat tu się pojawiliśmy, to nie jest przypadek, tak jak pewnie nie jest przypadkiem to, że może być miliony innych istot w całym wszechświecie, w tym naszym jednym tylko. No właśnie i tak mówiłam na początku, że nie ma to znaczenia, czy leżysz, czy pracujesz, czy bierzesz zasiłek, czy pracujesz jak koń ciężko pod górę. Nie ma znaczenia. Zobacz, w tej perspektywie, gdzie my jesteśmy naprawdę takim, no nie pyłem, no nie z pyłów, nie? Ale jesteśmy czymś tak drobnym i sami sobie nakładamy te ramy i struktury i ograniczenia i problemy i nazywamy wszystko problemami, to tak naprawdę kiedy nasza świadomość urasta do takiej skali, że widzimy, że wszystko to jak jest okej, jest dobrze, sami to sobie wybraliśmy, sami to sobie wykreowaliśmy i tak powinno być, nie musimy nic zmieniać. Co więcej, też rozumiemy, że, tylko to już będziemy mówić na innym wykładzie, ale też rozumiemy, że każda z tych gwiazd we wszechświecie jest naszym przedłużeniem. Każde miejsce we wszechświecie jest naszą emanacją. Dosłownie wszystko. A widzicie, jak ten wszechświat jest potężny. I to, co też na samym początku powiedziałam, im większa jest nasza świadomość tego wszystkiego, tym rzeczy same się układają w naszym życiu. Dosłownie, bo ten wszechświat dla nas pracuje. A zobaczcie, jak on jest potężny. I pracuje tak, żeby spełniać nasze potrzeby i spełniać nasze pragnienia. Jakkolwiek to dzisiaj abstrakcyjnie brzmi, ale to się wam zacznie układać dla tych, którzy są pierwszy raz, jeżeli wrócicie do wcześniejszych nagrań, dla tych, którzy już są to jakiś czas, to już to rozumiecie. A ten wszechświat, te tryliony, tryliardy, ja nie znam po prostu tych określeń, ale ta ogromna wielkość, ta ogromna nieskończoność, ona wszystko robi, żeby nam zapewnić jak najlepszy pobyt tutaj, pod kątem finansowym, pod kątem zdrowia, pod kątem relacji, pod kątem doświadczania, podróżowania i tak dalej. Możecie mieć wszystko, tylko musicie wejść na ten poziom świadomości i zrozumienia, kim jesteście, gdzie jesteście i co dla was pracuje. Dokładnie tak. I tak jak wspomnieliśmy, wszechświat jest ogromny, aczkolwiek obok miejsca, w którym mieszkamy, ja często biegam, jest taki piękny cytat na murze, że moment, w którym się pojawiłeś tutaj, na tym świecie, jest momentem, w którym Bóg zdecydował, że wszechświat dalej istnieć nie może bez ciebie. Ja się pod tym podpisuję, aczkolwiek no nie wyobrażam sobie tutaj akurat Boga, bo sami sobie zobaczcie ten Bóg rozumiany w tym kontekście, w którym nas uczą w kościele, że to jest jakaś tam osoba, starzec, który siedzi na tronie i wszystkiego pilnuje, wszystkiego osądza, że jest coś dobre albo złe. I zobaczcie na tą skalę tego wszechświata i tego wszystkiego. I jeszcze w tym wszystkim jesteśmy my. I musicie też wiedzieć, że ten makrokosmos to jest jedno, ale w nas samych jest mikrokosmos, który jest jakby odzwierciedleniem tego makrokosmosu. I te odległości w nas, jak zajdziecie do poziomu atomów, ta skala w środku nas jest tak samo duża, jak skala wszechświata całego. I coś Ewa napisała, nie wierzę w żadnego Boga. No szkoda. Znaczy nie będziemy tutaj mówili o Bogu, bo to wiecie, to trzeba mieć rozgraniczyć Bóg, a Bóg, bo można mówić energia, można mówić wszechświat, można mówić all that is. Są różne nazwy na tą samą, znaczy to nie jest istota, tak? Bo nikt nie był w stanie by kontrolować tego wszystkiego, tak jak tutaj pokazaliśmy, tego ogromu. Tym bardziej, słuchajcie, w ziarenku piasku, ja tego akurat nie mam w materiałach, ale w ziarenku piasku jest
10 do 21. To jest ilość atomów w ziarenku piasku. To jest 10 do 21, czyli macie dziesiątkę i 21 zer. To jest ilość atomów w jednym tylko ziarenku piasku, a my w sobie mamy tryliardy, miliardy, tryliardów atomów. Kto miałby to wszystko kontrolować? Kto miałby tego pilnować? To nie jest tak, że siedzi jakiś tam właśnie, jak wspomnieliśmy, starzec z siwą brodą i on tego wszystkiego pilnuje. A w rzeczy samej to wy tym całym wszechświatem zewnętrznym i wewnętrznym jesteście. I to wy wszystko kontrolujecie i to wy macie tą moc do tego, żeby stworzyć te wszystkie, i cały czas je tworzycie, całe te wszechświaty, całe galaktyki, bo w najwyższym rozumieniu to wy jesteście tą mocą sprawczą, tą mocą, która właśnie poprzez was i za waszym pośrednictwem się tutaj manifestuje i doświadcza tego wszystkiego, czego doświadczacie, bo to nasze życie tu na Ziemi jest niczym innym jak właśnie zabawą w doświadczanie. Ono nie ma żadnego większego znaczenia, ani nie ma żadnego większego sensu, ma jedynie taki sens, jaki my mu nadamy. I od tego zależy, jak na początku tutaj naszego live'a ktoś napisał, że gdzieś tam jest ta nasza wymarzona ziemia. Od tego naszego podejścia, od naszego nastawienia zależy tylko, jak to nasze życie tu na ziemi będzie wyglądało. Czy będzie rajem, czy będzie piekłem, czy będzie radosnym doświadczeniem wszystkiego, co jest, czy będzie orką na ugorze. My wolimy tą wersję dobrej zabawy, bo według mnie po to tylko tu jesteśmy, żeby się dobrze bawić, żeby z radością doświadczać wszystkiego, co jest, zarówno rzeczy, które mówimy, że są dla nas dobre, ale jak i rzeczy, które są dla nas złe, bo tak naprawdę we wszechświecie, tym ogromnym całym, nie istnieje uniwersalny osąd, bo jak możemy się gdzieś, kto decyduje o tym, co jest dobre, co złe? U nas może być, dla ciebie może być coś dobrego, dla innych sobie może być to ta sama rzecz czymś złym, a jak to się ma w odniesieniu do tych całych galaktyk wszystkich, gdzie jest zupełnie coś innego. I ktoś z takiej galaktyki przyjdzie i powie wam, nie, to mój Bóg ma rację i to moja religia jest słuszna. Wy powiecie, nie, to nasz Bóg ma rację i nasza religia jest słuszna. I no tak można w nieskończoność się tutaj przekrzykiwać, ale właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zwrócić się ku sobie tak naprawdę, bo my jesteśmy siłą i mocą sprawczą tego wszystkiego, co jest. Tak. Mamy możliwość kreowania całych wszechświatów, tak jak mamy możliwość kreowania własnego życia. I od tego trzeba zacząć, od tych drobnych kroków, od skupienia się na tu i teraz i zaczęcia doceniania przede wszystkim tego, że macie taką możliwość, bo musicie wiedzieć, że wy sami sobie to wybraliście. Dla osób, które są tu przede wszystkim pierwszy raz z nami, musicie wiedzieć, że wy sami sobie wybraliście ten pobyt tutaj. Możecie to potraktować jako urlop albo jako wakacje, gdzie jako dusza wybraliście sobie tutaj zejść i wspólnie podoświadczać raz jeszcze, bo na pewno nie jesteście tutaj pierwszy raz. I tak, my tutaj mówimy trochę o religii, tak? Większość ludzi tutaj zgromadzona, ja myślę, że to są osoby, które, że tak powiem, już nie chodzą za tym głównym nurtem, aczkolwiek stawanie w opozycji do religii, stawanie w opozycji do polityki, do biskupów i tak dalej, dalej jest informacją, że siedzisz gdzieś tam w braku wolności czy w ograniczeniach, bo oceniasz. Nie mówię w sensie, że ty, jako ty, tak? Tylko że ogólnie człowiek. Więc dopóki nie wejdziemy w taki stan świadomości, czy postrzegania, czy bycia w tu i teraz, że nie ma żadnego osądu, że nie ma wyrokowania, oceniania, co jest dobre, co jest złe, kogo słuchać, kogo nie słuchać, to dalej nie jest się w pełni wolnym. I generalnie wchodząc do ciała fizycznego też nie jest się nigdy w pełni wolnym, nie? Także to też jest pewnego rodzaju pułapka. Wtedy, kiedy nam się wydaje, że już nie podążamy za mainstreamowym kościołem, za mainstreamowymi mediami, ale gdzieś tam jeszcze wyrażamy swoje osądy i opinie i walczymy przeciwko czemuś albo staramy się komuś udowodnić, że jest inaczej. No właśnie, każda walka zasila tylko więcej walki. Musicie wiedzieć, że jak będziecie się utożsamiali z jakąkolwiek ze stron, czy to z lewą, czy z prawą, czy z jasną, czy z ciemną, nie ma znaczenia, bo to jest tylko wasz indywidualny osąd na ten temat. Bo jeżeli uważacie, że coś jest dobre, to automatycznie musicie wiedzieć, że kreujecie
drugą końcówkę, jakby mamy kij i ten każdy kij ma 2 końce. Jak uważacie, że jeden koniec kija jest dobry, to automatycznie na drugim końcu kija pojawia się coś złego dla was, bo to tylko jest wasze indywidualne podejście do tego, co jest dla was dobre i co jest złe. Dokładnie. Więc za każdym razem, jak mówicie, że coś jest dobre, to od razu kryjecie coś złe i odwrotnie można powiedzieć, bo wszystko tak naprawdę tylko i wyłącznie jest. I jedynie od waszego podejścia i od waszej interpretacji, można powiedzieć, tej danej sytuacji, to zależy i z tego może wyniknąć tylko taki efekt końcowy, jaki wy sobie przyjmiecie. Czyli jak podejdziecie, można powiedzieć, pozytywnie do każdej sytuacji, to może ona jedynie pozytywny wydźwięk i pozytywne jakby zakończenie wam dać. No właśnie, tutaj też piszecie o Matrixie, o programie, o systemie. No tak jest, no my w tym jesteśmy, ale żadną walką czy żadnym opieraniem się z tego się nie wyjdzie. I będąc tutaj się nie wyjdzie. I to nie chodzi o to, że masz wychodzić. Chodzi o to, żeby nauczyć się tutaj tak żyć, żeby było ci doskonale. Więc wszystko jest wyborem i mamy zawsze wybór, aby coś wybrać. I możemy wybrać pójść w jedną stronę, możemy wybrać pójście w drugą stronę i też musicie w tym najwyższym rozumieniu, dlatego też tą skalę wszechświata pokazaliśmy wam, że w tym najwyższym rozumieniu to nie ma znaczenia, co wy wybierzecie, bo każdy wybór i tak będzie dla was dobry, bo każdy wybór da wam lekcję, da wam jakąś naukę, czy to będzie z waszej perspektywy dobra lekcja, czy to będzie zła lekcja, to nie ma znaczenia, bo to tylko jest i wyłącznie wasza interpretacja tej sytuacji, bo możecie do wszystkiego podejść jako do czegoś dobrego, że nieważne, co się dzieje, nieważne, jak świat wygląda na zewnątrz, ty wybierasz, że wszystko tobie służy, wszystko, co cię spotyka, to ci służy. I tak będzie, bo nasze przekonania są w tym wszystkim najważniejsze i nasze, przede wszystkim te podświadome przekonania, które też mamy zakorzenione od dziecka, to one sprawiają, że widzimy świat taki, jaki widzimy, bo to nie jest tak, że on taki jest, świat. Świat jest taki, jakim my go widzimy, bo weźmiemy 2 osoby, postawimy na ulicy i każemy opowiadać o tym, co widzą i to będą całkowicie 2 różne opowieści. Mimo że można powiedzieć, widzą to samo. Ale tak jak powiedziałem, tylko od waszej interpretacji sytuacji będzie zależeć efekt końcowy, jaki z tej sytuacji otrzymacie. I to jest najważniejsze, co możecie z tego wszystkiego tutaj wynieść. Bo ostatecznie, tak jak wam powiedziałem, tutaj nie ma żadnego celu i tutaj nie ma żadnej misji, ani tutaj nic nie musicie zrobić. Musicie jedynie to zrobić, co uważacie, że musicie. I w każdej chwili możecie to zmienić. Bo tutaj nie ma osądu, nikt was za to nie osądzi. Tu nie ma kary, nie ma grzechu, nie ma za co odpowiadać. Nikt nad wami jedynie kto nad wami stoi, to jesteście wy sami. I to, co wy uznajecie za prawdę, będzie dla was prawdą. I co uważacie za kłamstwo, będzie dla was kłamstwem, chyba że zmienicie to. I to można zmienić tak naprawdę w jednej chwili, bo takie zmiany nie potrzebują czasu. Nam często się wydaje, że to musi być proces, aczkolwiek to nawet często na warsztatach powtarzamy i to widzimy po tempie zmian, momencie, że to zmiana może zadziać się od razu, natychmiast, nawet z najgorszym, tak naprawdę im gorzej, tym lepiej. I to jest często też zauważamy u nas na warsztatach, im ktoś przychodzi z gorszym problemem, z większym problemem, jest w gorszej sytuacji życiowej, tym ta zmiana jest niesamowita. A dlaczego? Bo jak ktoś już ma dość, to jest w tym momencie, że jest gotowy na wszystko i wtedy bierze z otwartością, tak? To jest taka zasada napinania gumki. Im bardziej ją napniemy, im jest gorzej nam, tym jak ją puścimy, tym szybciej wystrzelimy do góry. I tak też się dzieje, że osoby, które mają, powiedzmy, względnie dobrze, to tak szybko tych zmian nie zauważają. Oczywiście one i tak są, bo jak się z nimi chwilę porozmawia, to one jednak widzą, że jednak się tu się zmieniło, to się zmieniło, inaczej reaguje, inaczej odbieram świat, inaczej jest w pracy, inaczej jest w relacji, to wszystko jest inaczej. Ale te zmiany nie są aż tak spektakularne i tak zauważalne, jak przy tych osobach, które faktycznie dotykają dna i na przykład, które piszą, że w moim życiu nie ma szczęścia, albo nie znam czegoś takiego jak szczęście. Bo to jest tylko przekonanie, że nie ma. I takie przekonanie można zmienić w 1 sekundę na przekonanie, że jest.
i nagle wszystko ci będzie pokazywało, że jest, bo najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę nasze myśli, emocje i uczucia kreują ten świat, który widzimy na zewnątrz. I dopóki nie zmienimy swojego podejścia do świata, to się nic nie zmieni, bo my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na zewnętrzny świat inaczej niż poprzez zmianę samego siebie. Dlatego się często mówi, że zmieniając siebie, zmieniasz cały świat, albo jeżeli bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie, bo to wszystko zawsze musi zacząć od nas. Znaczy też mówimy na przykład, że jedyny Bóg jaki istnieje to jesteś ty. I dlaczego? No właśnie, bo wszystko jest twoim przedłużeniem. I teraz nie możesz wpłynąć na coś, co jest na zewnątrz, bez zaczęcia od tego początku. Tak? To tak jakbyś chciał reperować dach, zmieniając swoich znajomych, rodzinę, pracę, cokolwiek na zewnątrz, tak jakbyś chciał reperować dach bez odpowiednich fundamentów, a ten fundament jest w tobie. Tak? Więc ponieważ wszystko jest twoim przedłużeniem, ty jesteś Bogiem, zacznij zmieniać świat od siebie i tak dalej, bo to jest jedyny pewnik, który sprawi, że jak tu zmienisz, to zmieni się tutaj jako efekt uboczny, na zewnątrz. Tak naprawdę musi się zmienić, bo nie ma innego wyjścia, bo to jest, powiedzmy, działa zero-jedynkowo. To nie jest tak, że albo się zmieni, albo nie. To się musi zmienić, ponieważ to, co widzimy, jest tylko wynikową tego, co myślimy o świecie. Jeżeli myślimy o świecie niezbyt przychylnie, to świat będzie nam niezbyt przychylny. A jeżeli widzimy wszystko w superlatywach i widzimy nawet trudne dla nas sytuacje, że to są dla nas lekcje i że doprowadzą nas prędzej czy później do czegoś lepszego i dobrego, to tak też będzie. To musicie wiedzieć, że to wy jesteście tą mocą ostatecznie. To wy decydujecie o wszystkim w swoim życiu i warto też wziąć za to odpowiedzialność. To jest pierwszy krok, jaki należy zrobić. Wziąć odpowiedzialność za wszystko, co do tej pory wykreowaliście, zarówno te rzeczy wspaniałe, jak i te rzeczy, które uznajecie za mniej wspaniałe. I to wszystkie, bez wyjątku. I nie osądzać się za to, tylko zauważyć to, zaakceptować, że dokonaliście takich wyborów i tak naprawdę, że wszystkie osoby, które na waszej drodze stanęły, nie były dla waszego komfortu, ale były dla waszego rozwoju, bo też to jest dość ważna lekcja, że wszystkich tych, których spotykamy, to tak naprawdę to często też się spotyka w rozwoju duchowym, gdzie się mówi, że to są lustra nasze, że to jest odzwierciedlenie tego, kim jesteśmy. Po części tak jest, ale osoby na zewnątrz też są odzwierciedleniem przede wszystkim naszych myśli lub naszych obaw lub naszych lęków. Niekoniecznie, jeżeli mamy problemy z alkoholikiem, nie musimy być sami alkoholikami, bo to często jest tak przez ten pryzmat tutaj łączone. Ale wystarczy, że mieliśmy w dzieciństwie do czynienia z kimś, kto nadużywał alkoholu i mamy z tym problem. I ze wszystkim, z czym mamy problem w życiu, ten problem będzie nam się pojawiał na zewnątrz, bo mamy problem, a jak mamy problem, to mamy problem, po prostu. Jak przestaniemy mieć problem, to przestaniemy mieć problem, to jest proste. Te rzeczy są tak proste, że mało kto je wykorzystuje, bo uważa, że są zbyt proste, ale spróbujcie. No właśnie, słuchajcie, zobaczcie tak, patrząc na skalę wszechświatek, to jest wielkie, potężne, skomplikowane dla naszego umysłu, tak żeby to pojąć i zrozumieć i ogarnąć, tak, dosłownie ogarnąć swoim zasięgiem, to pomyślcie, jak my jesteśmy prostymi organizmami w tym wszechświecie, dlaczego nie spróbować prostych narzędzi? Prostszych niż te, z których na co dzień korzystamy. Bo skoro ta skala idzie od takiej ogromnej po taką malutką, tak, to po co sięgać po coś wyrafinowanego, skomplikowanego, potężnego? Pójdźmy w drugą stronę. I na każdych warsztatach udowadniamy, że właśnie to działa. Czy ten wasz Bóg jest tu konieczny? Musisz wiedzieć, nie wiem kim jesteś, bo nie wyświetla nam się twoje imię i nazwisko, że to ty jesteś Bogiem. Nie ma nikogo większego ani potężniejszego w całym wszechświecie niż ty sama. Sam lub sama. Tak. Można używać innego słowa. My korzystamy z tego słowa, bo je lubimy, po prostu. Magda go lubi. Mnie osobiście też Bóg jest dla mnie złym i nietrafnym określeniem ze względu na to, że zbyt dużo osób utożsamia go z tym, czego nauczyła nas religia. Znaczy ja akurat mam taką wizję dobrej energii, świetlistej energii pełnej miłości pod tym słowem. Ale Bóg nie jest miłościwy, jeżeli już mówimy tym żargonem, bo Bóg jest żaden.
W sensie, tam nie ma, to też jest tak, że to nie jest, że to jest Bóg, to jest miłość i tak dalej. Tam jest wszystko. Dokładnie, no tak. Tam jest wszystko. I Tam nic. jest, Wszystko i nic. a zarazem nic. Mi I się to, pozytywnie kojarzy właśnie z miłością na zasadzie, nie chcę mówić tutaj sprawiedliwości, bo to nie o to chodzi. no nie ma żadnej sprawiedliwości we wszechświecie, bo kto ustala zasady? Żeby była sprawiedliwość, ktoś musiałby przyjść, napisać reguły, takie jak mamy spisane, których mamy się trzymać, a tak naprawdę jesteśmy wszyscy ludźmi wolnymi z samego założenia, że tu jesteśmy, że to nie ma co w ogóle wchodzić w Słuchajcie, w jakieś schematy, ale tak jak Sylwia napisała, po prostu wyższe ja, energia, cokolwiek. Tak. Dla mnie są takie trafniejsze te powiedzenia niż Bóg, bo jak rzucimy temat Bóg, stojąc na ulicy, to 99 osób pomyśli, że mówimy o tym Bogu, o którym mówi nam Kościół. No. A Kościół 200, słuchajcie, w 1820 bodajże 1824 roku Kościół zezwolił, bo do tej pory było zakazane, książka Kopernika o obrocie ciał niebieskich. Książka. Teoria. Była zakazana, była w dziale ksiąg zakazanych i dopiero 200 lat temu Kościół zdecydował się, że jednak ją odbanuje. A 200 lat temu to nie jest tak dawno temu. A przez ten czas cały czas Kościół stał w przekonaniu, że twierdził, że Ziemia jest w centrum wszechświata, więc to nie do końca tak jest. Zresztą jest też taki cytat, że religia uważana jest przez prostych ludzi za prawdziwą, przez mędrców za fałszywą, a przez władców za użyteczną. I religia nie jest niczym więcej, każda religia, każda, nie tylko nasza, jest systemem, dzięki któremu łatwiej jest kontrolować ludzi. I tyle. Ona jest w pewnym sensie użyteczna, na pewno wiele osób dzięki niej może skorzystać, ale tylko do pewnego momentu, bo zawsze, każdym razem, kiedy będziemy stawiali kogoś ponad siebie, że będziemy potrzebowali pośrednika w kontaktach z Bogiem, już jak tutaj mamy tą, ale czy tam z wyższym ja, czy z energią, to zawsze będziemy się tutaj stawiali poniżej kogoś, a tak jak wspomniałem, nie ma nikogo poniżej. Zawsze my jesteśmy, każdy z was jest już najbardziej oświeconą istotą, jaka może być. Dlatego też nasze życie tutaj to też nie jest dążenie do oświecenia. Bo my jesteśmy już oświeceni. Bo my przychodząc tutaj jesteśmy oświeceni, bo gdybyśmy nie byli oświeceni, to byśmy nie mogli tutaj być w ogóle. Nie byłoby nas, ani nie byłoby tu niczego. Musicie też to zrozumieć, co nie jest też łatwe, nawet w rozwoju duchowym to rzadko o tym się mówi, bo dużo osób jednak mówi, że to jednak właśnie dążenie do miłości, do oświecenia, że to jest ten nadrzędny cel, a tak nie jest. Bo wy jako dusza, bo wy nie jesteście teraz, wymieńcie swoje dowolne tutaj imię, nie jesteście tą osobą, z którą się utożsamiacie, jak jestem Paweł Sado, czy Magda jest Magda, to wy nie jesteście, wy jesteście kimś dużo większym, jesteście duszą, która wybrała sobie akurat wybrać tutaj takie ciało i taką rolę i taką rodzinę, takie miejsce, żeby doświadczać tego, co chce doświadczać. Ale w tym najwyższym rozumieniu, czy wy wierzycie w Stwórcę, wierzymy w siebie. Słuchaj, wierzymy w moc sprawczą, którą tak naprawdę jesteśmy i która jest i żyje we wszystkim, bo też mieliśmy dzisiaj wspomnieć o tym trochę, o mikroświecie, czyli o atomach i o elektronach. I żeby wam powiedzieć perspektywę też tylko, ja ją często używam, ale jak zejdziemy do poziomu atomów w ludzkim ciele, o tym mówi głównie fizyka kwantowa, i to my tak naprawdę składamy się z niczego, składamy się z pustki, ponieważ w atomie mamy jądro. Jeżeli weźmiemy tą skalę atomu i weźmiemy jądro, powiększymy, dajmy na to do wielkości piłki nożnej, czyli mamy taką 20-kilkucentymetrową piłkę, to elektrony latające wokół tego jądra będą w promieniu 23 km od tego jądra, czyli od jądra do elektronów, które latają wokół jądra, czyli to jest ten cały atom, jest 23 km pustej przestrzeni i z tego my się składamy i z tego się składa wszystko, co jest, bo musicie wiedzieć, że elektrony i atomy w waszym sercu są takie same jak elektrony tutaj w tej myszce na przykład, czy w tej szklance,
czy w krawężniku, czy w czymkolwiek, we wszystkim, co jest. Wszystko jest tym samym. Bo elektron to nie jest kulka, czy atom to nie jest kulka, tylko to jest świadomość. I my wszyscy tą świadomością jesteśmy. I co też fizyka kwantowa dowodzi, wszyscy jesteśmy połączeni, bo wszystkie elektrony są połączone. To na ten temat już od lat są prowadzone eksperymenty, które dowodzą tego, że oddziałując na jeden elektron, ten sam bliźniaczy elektron przesłany do laboratorium kilkaset kilometrów dalej w tym samym czasie reaguje, bez potrzeby czasu tak naprawdę. Einstein do końca życia swojego nie mógł w to uwierzyć, nazywając to upiornym połączeniem, ale po jego śmierci zostało to udowodnione i wiele osób mówi, że tak naprawdę Einstein cofnął fizykę o jakieś 100 lat. Że przez jego twierdzenia rozwój i technologia została o 100 lat jakby wstrzymana, więc różnie tutaj, różne są interpretacje tego. A przed live'em mówiłam, żeby nie popłynąć za bardzo, bo będziemy mogli siedzieć do rana. No to trochę się rozgadałeś. Nieprawda. To, co ja wspomniałem, ledwo wspomniałem o... Wychodzi na to, że Krawężski ma świadomość. Ma najwyższą świadomość, słuchajcie. I właśnie po to tu jesteśmy, bo ja widzę, że tutaj w komentarzach się pojawiły tak, ja jestem buddystą, a ja jestem katolikiem, a Kościół to jest zakłamana instytucja. Ludzie, nie hejtujcie niczego. Sami sobie wybraliście to, co macie, bo tylko wy istniejecie i tylko wy to stwarzacie. Więc tam, gdzie jesteście, jest okej, znowu to powiem. Jeżeli chcecie zmienić, to zmieniajcie. Ale znowu, skoro jesteście w tej grupie, to znaczy, że możemy pójść krok dalej, tak? Nie musimy mówić tak, jak mówią wszędzie, że medytuj, śpiewaj, czantuj i afirmuj, tak? Nie. Ty już jesteś tam, gdzie masz być. Kwestia akceptacji tego i rozumienia coraz więcej. Więc my tutaj nie będziemy w ogóle mówić o tym, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, bo nie ma takiej kategoryzacji. Taka kategoryzacja nie istnieje. Chodzi o to, jak wygląda twoje życie, czy ty jesteś szczęśliwy, czy dobrze się bawisz, czy wszystko się układa zgodnie z twoją myślą, bo ty jesteś stwórcą. I tak jak mówiliśmy wcześniej, właśnie ponieważ istniejesz tylko ty i prawo przyciągania, którego zaczynaliśmy na tej grupie i do którego cały czas wracałem, bo to jest jedyne prawo obowiązujące, znaczy nie jedyne, ale pierwsze główne prawo obowiązujące w tym wszechświecie. Prawo przyciągania mówi, że podobne przyciąga podobne. Nie jest w stanie do twojego życia przyjść nic, z czym ty nie rezonujesz w tym momencie. To znaczy, jeżeli w sobie masz pewien magnes, to przyciągnie on drugi magnes. Jeżeli masz różowy magnes, będzie przyciągać różowe magnesy. Tak? Jeżeli jest tutaj jakiś kompleks czy jakiś problem z Kościołem związany, tak, to on będzie przyciągać więcej jakby argumentów i kontrargumentów związanych z Kościołem i ten temat będzie wiecznie żywy. Ale możesz wyjść z tego, wyciągając ten magnes, tak? Bo Kościół i tak będzie istniał, nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, jaka jest jakość twojego życia. Tylko tyle. A czy opowiadając się za czymś, czy stojąc w opozycji, walcząc, chodząc na barykady, na marsze i tak dalej, ta jakość nie będzie dobra nigdy. Po prostu.